Co by się stało, gdybyśmy wykorzystali tryb seryjny z A9 Mark III 60 i 120 klatek jako film? Zainspirowany Magic Wedding Photographer stwierdziłem, że wypożyczę A9 Mark III na 8 dni i sprawdzę, jak to w praktyce działa. Cześć, ja jestem Rafał Sztygowski, a A9 Mark III zostało mi wypożyczone do testów ze sklepu Fotoforma. I tu pewna zmiana, bo jeśli szukasz kodu rabatowego do sklepu Fotoforma, to RS5 już nie będzie działał. Jeśli chcesz uzyskać nowy kod, napisz do mnie na mediach społecznościowych bądź wyślij maila. Na pewno coś uda się załatwić. I tu śmiało mogę stwierdzić, że A9 Mark III jest to najlepiej trzymające się body ergonomicznie, które miałem okazję używać, jeśli chodzi o system Sony. Grip w tym aparacie jest po prostu rewelacyjny, wyprofilowany idealnie pod moją rękę przynajmniej. Przyciski oraz wszystkie te małe poprawki, które zostały uwzględnione w tym body, są rewelacyjne. Świetnie się trzyma ten aparat, jeśli stoimy za nim. Dodatkowo myślę, że muszę zaznaczyć, że wszystkie pokrętła, które się znajdują na górze oraz guziki mają trochę inny feeling, to znaczy feedback z nich jest bardzo przyjemny, taki bardziej wyrazisty. Teraz czujemy naprawdę, że wciskamy bądź przełączamy któryś z nich i to mi się bardzo podoba. Aczkolwiek nie wszystko idealnie mi tutaj spasowało, bo jest jedna rzecz, do której chyba nie będę mógł się przyzwyczaić, a mianowicie chodzi o zmianę trybów, na przykład manualne na którąś preselekcję, bądź zmianę trybu prędkości, w jakiej łapie aparat zdjęcia. Nie podoba mi się to rozwiązanie, gdzie musimy wykorzystać 3 palce, żeby przełączyć się na którąś z funkcji, które sobie ustawiliśmy. Preferowałbym to, co jest na kompensacji ekspozycji, czyli wciskamy, zablokowane, odciskamy, odblokowane, zmieniamy do woli. Myślę, że użyteczność wtedy by nie ucierpiała, a nawet by mogła zyskać. Następnie mechanizm, który znajdziemy przy ekranie. W R5, uwielbiałem, tutaj jest zastosowany ten sam i na całe szczęście. Jest to coś, co bym chciał zobaczyć w przyszłości w większości body Sony. I mam taką nadzieję, że Sony powoli będzie wprowadzać właśnie to usprawnienie do każdego następnego modelu. Następnie stabilizacja i to w filmowaniu. Tutaj byłem bardzo ciekaw, jak to się sprawuje, ponieważ na papierze Sony deklaruje 8 stopni i brzmi to imponująco. Jeśli chodzi o standardowy tryb, tylko stabilizacja z body, czyli IBIS, bym powiedział, że nie widzę tu jakoś za specjalnie różnicy, ale jeśli dorzucimy aktywną stabilizację, to ten obrazek zdecydowanie nabiera na płynności. Jako drugi aparat w linii Sony ma jeszcze lepszą stabilizację, czyli Dynamic Active, która dodaje jeszcze większego kropa, ale wygładza ten obrazek jeszcze bardziej. Vlogując z ręki, nie mam tutaj nic do powiedzenia, obrazek jest naprawdę płynny. A na przykład podążając za jakimś obiektem na 24 mm, przy aktywnej, jak i przy Dynamic Active jestem w stanie użyć tego obrazka, ewentualnie dokładając delikatną stabilizację w poście, bez gimbala. Również sprawdziłem, jak radzi sobie ta stabilizacja przy biegu na 16 mm. Powiedziałbym, że jest naprawdę mocno akceptowalnie albo i nawet lepiej. Także jesteśmy na dobrej drodze, jeśli chodzi o stabilizację w aparatach, że myślę, że w niedalekiej przyszłości możemy przy większości ujęć nie potrzebować gimbala. Gimbal będzie tylko i wyłącznie do specyficznych ujęć. 8 dni testowych to jest naprawdę mało, więc nie byłem w stanie wszystkiego sprawdzić. Pracując na pełnym etacie, ten czas zdecydowanie się skraca. Ale filmowo też tam zajrzałem. Na przykład S-Log 3, wiadomo, jego bazowe ISO to 2000. Ale muszę powiedzieć, że tu się zdziwiłem, ponieważ bazowe ISO, 2000, spoko, ND filtry trzeba stosować, ale nie byłem w stanie przełączyć się na wyższe ISO. Powiedziałbym, że było zablokowane. Mogłem zejść na te rozszerzone niżej, ale jak chciałem wyżej, to nie miałem możliwości. Co prawda nie zgłębiłem w tym momencie tego tematu, żeby sprawdzić, czy jakieś ustawienie tego nie blokuje, chociaż jestem zdziwiony, że nie można przerzucić, ponieważ byłem na elastycznym ISO, więc teoretycznie powinienem pokrętłem sobie to zmienić i powinno się ustawić ISO wyższe. Nie przypominam sobie, że w materiałach u innych kolegów na YouTubie była informacja, że te ISO jest tylko 2000 i nie ma nic poza tym. To jest coś, co w przyszłości trzeba by było sprawdzić. Jeśli chodzi o S-Cineton, to tu żadnych problemów nie znalazłem, jeśli chodzi o ISO, więc uznałem, że wspomnę przynajmniej kawałek o tym. I najważniejszy temat.
Czyli powiedzmy, że filmowanie w RAWie. No można to tak trochę potraktować, bo ta seria jest dosyć płynna. Stosowałem tutaj 60 klatek i bardzo rzadko, ale również 120. Użyłem to w sesjach produktowych, zaczynając na przykład w domu, ruszając światłem i efekt jest naprawdę fajny. Tutaj muszę wspomnieć, że zainspirowałem się Magic Wedding Photographer, który zrobił naprawdę bardzo takie imponujące wrażenie, jeśli chodzi o 120 klatek. I planując taką sesję, uwzględniając typowo, że będziemy tutaj ruszać się i wykorzystywać ten burst mode w tym aparacie do wykorzystania właśnie, żeby to później połączyć w film wideo, no to muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o plenerowe zdjęcia z wysokim shutterem, no wyszły petarda. Nawet bym powiedział, że niektóre ujęcia wyglądają jak wygenerowane przez AI. Nie jedna osoba mi tak już napisała, więc myślę, że bardzo fajnie. A dlaczego właściwie chcemy coś takiego zrobić? Nie lepiej po prostu nagrać jakieś spowolnienie w SNQ? No, możemy, ale tutaj są pewne inne kruczki. Wiadomo, że przy filmowaniu trzeba zachować, powiedzmy, jakieś tam zasady, ale niestety jesteśmy ograniczeni wtedy S-logiem na przykład, aspect ratio 16:9 i tak dalej. Nie mamy pełnego odczytu. A robiąc właśnie takie krótkie klipy właśnie z RAWów z tego burstu, mamy odczyt z pełnej matrycy praktycznie, mamy większy zakres bitowy, 14 bit RAW na przykład, no i w Lightroomie jesteśmy w stanie trochę inaczej popracować z tymi plikami. No jeśli chodzi o pracę z plikami, no to bym powiedział, że z jednym to spoko, ogólnie z tymi RAWami nie ma najmniejszego problemu, jeśli chodzi o edycję, ale jeśli weźmiemy, że jeden burst, czyli ta krótka sekwencja, to jest 200 zdjęć, i zrobimy ich, nie wiem, przez 1,5 godziny, na przykład tak jak ja, 3000, które będą finalnie zajmować 80 giga na dysku, no to jest całkiem sporo edycji, bym powiedział. I zaczynając już od praktycznie samego początku, czyli zgrywanie. Mój komputer miał pewien problem, żeby to zaindeksować. Taką ilość zdjęć, czyli 3000 o wielkości, która zajmuje na dysku 80 giga, no to myślał, jak to sobie tam zaindeksować, poukładać praktycznie godzinę. Kopiowanie, no to standardowo, czyli ograniczenie było tutaj prędkość odczytu i zapisu, jeśli chodzi o dyski. To było jakieś 15 minut, bym powiedział do 20 maksymalnie, więc nie było tutaj tragedii, ale to pierwsze takie przygotowanie, no tu się zderzyłem z taką ścianą, mówię, kurde, coś się zawiesiło, coś tu jest nie tak. No nie, to trzeba było poczekać i mój komputer po prostu tak się długo zastanawiał, a nie mam go najwolniejszego, bo to jest Apple M1 Max w postaci Studio 64 giga, dosyć dużo przestrzeni dyskowej, nie tylko na serwerze, ale i na samym Macu. Tak jak wspomniałem, sama edycja w Lightroomie była całkiem płynna, aczkolwiek przenoszenie takich niektórych rzeczy, czyli masek i tak dalej, bym powiedział, że zaczęła się problematyczna, bo nie wszystko ładnie się skopiowało, jeśli chodzi o zaznaczanie obiektu. Tam trzeba było wprowadzać pewne korekty, a jeśli chcemy coś usunąć, no to każde zdjęcie trzeba oddzielnie zrobić, no to już się robi naprawdę sporo pracy, jeśli chodzi o edycję w Lightroomie. Sam osobiście zakładałem, że obrobię się z edycją w znacznie krótszym czasie, zajęło mi to kilka dni, a później, jeśli to wyeksportowałem do sporych JPEGów, wrzuciłem to do DaVinci Resolve, to też powiedziałbym, że DaVinci nie najlepiej sobie radziło z taką ilością danych i z taką ilością plików, ale finalnie, tak jak wspomniałem, efekt w tym wypadku jest naprawdę nawet bardziej bym powiedział niż zadowalający. A podsumowując, A9 Mark III, które miałem okazję drugi raz używać już w swoim życiu, powiedziałbym, że jest to naprawdę konkretny sprzęt. Jest to aparat, który jest bardzo blisko, jeśli chodzi o stwierdzenie takiej prawdziwej hybrydy, ponieważ jesteśmy w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o zdjęcia. Nie ma tutaj efektu rolling shutter, więc przełączając się na przykład do filmowania, nie mamy żadnych kropów, jeśli chodzi o S-loga czy slow motion, 120 klatek, 60, wszystko jest w pełnym odczycie. Autofokus tutaj jest petarda, ergonomia, no bym powiedział, że jest rewelacyjna. Ja zwyczajnie uwielbiam ten design i mam nadzieję, tak jak już wcześniej wspomniałem, że to zostanie przeniesione do następnych body od Sony. I bym zapomniał, oczywiście daj znać w komentarzu, co myślisz o takim podejściu, jeśli chodzi o tryb seryjny i przerzucenie go na film. Tyle ode mnie, cześć i do następnego.